Cześć Wam, jestem Kamila, jestem młodą mamą. Zaszłam w ciąży mając 20 lat. Urodziłam synka niespełna 21. Mój synek ma obecnie 1,5 roku i na tą chwilę jestem gotowa opowiedzieć Wam moją historię karmienia piersią. Synka karmiłam do 5. miesiąca życia. Chociaż wtedy to... Wyglądało tak, że to była dosłownie jedna buteleczka przez cały dzień. Ale no, walczyliśmy do końca. Ile miałam tylko pokarmu, to próbowałam wykrzesać. Tak, ale chciałabym Wam właśnie opowiedzieć o tym, jak trudna była moja droga z karmieniem piersią, dlaczego tak się stało, że była taka trudna. Chciałabym Wam doradzić, może dać jakieś wskazówki, żebyście uniknęli moich błędów. Więc zacznijmy od początku. Jak zaszłam w ciążę, ja byłam przerażona tym, że po prostu nie mam żadnego doświadczenia, tak? Że jestem młodą mamą, nigdy nie miałam młodszego rodzeństwa, w naszej rodzinie nie było małych dzieci, z którymi miałabym jakąkolwiek styczność, więc ja po prostu byłam w tym temacie zielona. Więc zaczęłam się po prostu trochę edukować na YouTubie, na Instagramie, nie wiem, gdzieś szukałam jakichś porad. No i koniec końców doszłam do wniosku, że wszystkie mamy, albo większość mam, często mówią, że to przychodzi, wiecie, z czasem, że rodzisz dziecko i też masz takie już po prostu, wiesz co z nim zrobić, tak? Że jest to, wiecie, tak instynktownie. Jak się okazało, nie w moim przypadku. Ja żałuję, że nie poszłam do szkoły rodzenia przed pójściem do szpitala, przed porodem. Dlatego, że może bym była troszkę bardziej świadoma, jak to może wyglądać. Więc jak ja urodziłam dziecko, ja nie wiedziałam kompletnie, co ja mam z nim zrobić. Tym bardziej... Bardziej jak ja mam go nakarmić i przyłożyć do piersi. Wiecie, zaczęłam coś tam próbować i udało się w jakiś tam sposób. Wiedziałam, że to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale widziałam, że Nikodem je. Widziałam, że jakby pije to mleczko, więc wszystko było ok. W szpitalu na doradcę laktacyjnego czekałam 3 doby. Tak myślę, że plus minus 2-3 doby. W końcu się pojawił. Spokojnie, ja miałam czas, ja byłam w szpitalu 7 dni, bo Nikodem musiał zostać dłużej z powodu, że miał podwyższone CRP. Dlatego ja miałam, wiecie, czas, spokojnie przyszedł ten doradca laktacyjny. Tak. I tu się zaczyna pierwszy, wiecie, schodek do mojego upadku, jeśli chodzi o karmienie piersią. Doradca laktacyjny ułożył mnie w jednej cudownej pozycji, bo ta pozycja była tak wygodna w karmieniu, ale wiecie, ona się składała z mnóstwa poduszek, ja po prostu sobie tylko leżałam i mnóstwo poduszek, tu miałam pod ręką, tu pod drugą ręką, Nikodem po prostu tylko na mnie leżał i wiecie, ja nic dosłownie nie musiałam robić, ale jakby już od początku wiedziałam, że w warunkach domowych ta pozycja nie jest możliwa do tworzenia, żeby, wiecie, ileś razy dziennie sobie budować taką, wiecie, piramidę z tych poduszek. Tak. Plus w szpitalu zauważyłam, że muszę go bardzo, bardzo, bardzo często karmić, jakby on się w ogóle nie najadał. W szpitalu było mnóstwo sprzecznych opinii. Wiecie, jedną panią na jednej zmianie zapytałam o to, doradziła mi tak i tak. Drugą panią zapytałam, kompletnie inna opinia na ten temat. Więc wiecie, ja już byłam skołowana, po prostu już miałam ochotę wyjść z tego szpitala i wrócić do domu, ale no niestety musiałam spędzić tam 7 dni, żeby powiedzieć, że dużym wsparciem w tym szpitalu okazały się mamy, z którymi miałam jakby salę.
były to mamy, które były już po jednej ciąży, były bardziej doświadczone i dały mi więcej informacji i większe wsparcie niż panie, które tam pracują. Więc to bardzo byłam wdzięczna. Co było oczywiście w szpitalu, to zamiast udzielenia jakiegoś wsparcia, wiecie, jeśli chodzi o pomoc w karmieniu naturalnym, to dosłownie mleko modyfikowane to było rozdawane wszem i wobec, więc ja niestety, myśląc, że to jest jakaś moja wina, że wiecie, mam może za mało pokarmu, może się on nie najada, wiecie, to też użyłam tego mleka modyfikowanego. Koniec końców, jak wróciłam do domu, sprawa się okazała, wiecie, troszkę łatwiejsza, bo już wzięłam sobie tą poduszkę do karmienia, więc to już było łatwiejsze w szpitalu, jej niestety nie miałam. Była, wiecie, spokojniejsza atmosfera, ja już miałam tego synka cały tydzień już miałam tego synka, więc już wiedziałam mniej więcej jak karmić. No i z chwilowej, wiecie, radości, że już jesteśmy w domu, okazało się, że jest jeszcze gorzej. Nikodem miał, nie wiem, jakąś awersję do piersi nagle. Odpychał się, płakał, krzyczał, po prostu nie chciał w ogóle do tej piersi, nawet, wiecie, jak była ta położna środowiskowa, to ja już po prostu się zastanawiałam, czy nie skonsultować tego z doradcą laktacyjnym i już byłam, wiecie, o krok od tego, żeby po prostu pójść na tą wizytę. Jednak położna środowiskowa do nas przyszła, oceniła to, jak karmię piersią, stwierdziła, że wszystko jest ok i że to na pewno brzuszek. Że dziecko na pewno ma wzdęty brzuszek, boli go brzuszek, kazała podawać lek na brzuszek. Czy to pomogło? Nie. Żałuję bardzo, że w tamtym momencie nie udałam się do tego doradcy laktacyjnego, no ale niestety zostałam przekonana, że to na pewno ten brzuszek i z tą myślą kurczową mieliśmy nadzieję, że wiecie, przejdzie, bóle brzuszka miną i będzie wszystko ok. No, jak się okazało, było coraz tylko gorzej, bo Nikodem coraz mniej jadł. Wiecie, ja już doszło do tego, że ja już go na przykład karmiłam tylko przez sen. Że wiecie, brałam go na śpiocha i karmiłam, żeby tylko coś zjadł. Były takie sytuacje, że wiecie, że już ciężko było nawet mu to 30 ml wcisnąć. My oczywiście chodziliśmy co wizyty do pediatry, żeby kontrolować tą wagę, żeby jakoś, nie wiem, ktoś nam pomógł. Ale jak się okazało, wiecie, wszystko jest ok, dziecko je, dziecko troszkę przybiera. Nie za dużo, ale trzeba kontrolować, sprawdzać, więc nawet chodziliśmy co tydzień do pediatry. A Nikodem jak nie chciał jeść, tak dalej nie chciał. I zaczęliśmy się wspomagać mlekiem modyfikowanym, bo z butelki jakoś tak troszeczkę lepiej jadł. Więc wprowadziliśmy butelkę, no to automatycznie moje piersi, ale w zasadzie to jedna, bo jedna zaczęła produkować mniej mleka, więc wiecie, to już było po prostu takie schodki w dół, coraz jakby wszystko prowadziło ku końcowi, żebym przestała karmić, bo moje piersi zaczęły produkować mniej mleka. Ja myślałam, że wiecie, że może po prostu z butelki zacznie jeść, bo my już po prostu, ja już naprawdę w tamtym momencie mi było już wszystko jedno, czy ja będę karmić piersią, byleby mój syn jadł. Więc wiecie, butelka, mleczko modyfikowane, okazało się, że próbowaliśmy w ogóle, nie wiem, 3-4 mleka. Myślałam, że to jest może wina mleka, że mój syn nie chce jeść, więc zmienialiśmy to mleko. Nic nie pomagało, więc tyle co zjadł, to zjadł. I w końcu zaczęłam szukać jakiejś pomocy. Szukałam sobie informacji, szukałam sposobu, co to może być. Myślałam, że może wiecie,
jakieś takie albo osłabione tutaj napięcie mięśniowe, albo może wzmożone. Druga moja opcja to może wędzidełko. I pojechaliśmy w końcu do logopedy, żeby to wędzidełko sprawdzić. Okazało się, że właśnie to była przyczyna naszej tragedii, więc po podcięciu wędzidełka musieliśmy ze 2 miesiące masować to wędzidełko. Walczyliśmy też z tym, więc też dużo płaczu, dużo wszystkiego. I to wszystko też właśnie wpływało na moją laktację, płacz, stres i to wszystko. Ale zobaczyłam, że po podcięciu tego wędzidełka jest troszeczkę lepiej. I wiecie, z każdym tygodniem, kiedy to się goiło, w końcu zrozumiałam, że jest lepiej. I na przykład teraz Nikodem z 30 ml, któremu dosłownie musieliśmy wciskać, jest w stanie wypić 300 ml. Więc to jest ogromna przepaść. Ja też miałam wyrzuty sumienia, wiecie, że nie walczyłam może wystarczająco o to karmienie piersią. Czułam się też, wiecie, jak mówiłam komuś, że Nikodem jest na mleczku modyfikowanym i też go dokarmiam piersią, to też się czułam taka, wiecie, winna, że jestem gorszą mamą czy coś. Przestańmy też wpajać mamom, które nie są w stanie wykarmić dziecka piersią, że są gorszymi mamami. Nie są. Każda mama chce, żeby ich dziecko jadło, było zdrowe. Ale też muszą dbać o swoją psychikę, żeby one były zdrowe i szczęśliwe. I ja na przykład do końca, do tego 5. miesiąca, dosłownie się posiłkowałam cały czas laktatorem. Cały czas ja po prostu, wiecie, tylko tak odciągałam i ja nie byłam szczęśliwa z karmienia piersią. Ja już po prostu czekałam, aż to się skończy, aż mi się skończy pokarm, bo już miałam dość. Po prostu ja byłam więźniem mojego laktatora, bo mój synek już później już w ogóle nie chciał cokolwiek mieć do czynienia z moimi piersiami. Więc czy to było warte tego? Mi się wydaje, że aż tak nie uzależniać się od tego laktatora i do końca z nim próbować, bo moja psychika na pewno na tym ucierpiała. Tym moim filmikiem chciałabym Was zachęcić do, po pierwsze, może nie słuchania się tak, wiecie, zero-jedynkowo, na przykład w położnej czy coś. Widzicie, że Wasze dziecko ma problem z karmieniem, to może warto by było pójść do specjalisty, który zajmuje się stricte karmieniem, czyli na przykład doradca laktacyjny. Ja żałuję, że właśnie tego nie zrobiłam. Powinnam się udać do tej osoby, która ma doświadczenie w tej dziedzinie, a nie zaufać opinii kogoś, kto niekoniecznie specjalizuje się w samym karmieniu piersią. To, co chciałabym Wam doradzić, to po pierwsze, jak czujecie, że jest coś nie tak, to nie czekajcie, skonsultujcie to, czy z doradcą laktacyjnym, czy może to jest z czymś innym związany problem. Wiecie, szukajcie pomocy, bo macie prawo do pomocy. Nie musicie być nie musicie wszystkiego wiedzieć. W macierzyństwie są rzeczy, o których nie mamy pojęcia. I to nie jest tak, że wtedy jesteśmy złymi rodzicami, że sobie z czymś nie dajemy rady. Należy nam się ta pomoc i musimy po prostu sobie jej dostarczyć. Jak mamy jakiś problem, musimy same o to zawalczyć, sami sprawdzić, bo nie zawsze pediatra, wiecie, nam zleci coś sam z siebie. Bazujmy też na swoim takim przeczuciu. Myślę, że to jest bardzo istotne.
poszłam od razu, tak jak dyktowała mi intuicja, do doradcy laktacyjnego. Myślę, że uniknęłabym wtedy dużej ilości problemów, tego płaczu, nerwów, stresu. Moja laktacja by się przez to też, wiecie, nie zmniejszała, bo też stres nie wpływa zbyt dobrze na to. Na pewno wszystko by trwało dużo krócej, gdybym od razu poszła do tego doradcy. Druga sprawa, też miałam przeczucie odnośnie, wiecie, tego wędzidełka, że to może być to. Ale też jakoś jak sprawdzaliśmy u pediatry, to pediatra, wiecie, tak nie, raczej jest wszystko ok, wygląda, że wszystko jest dobrze. I też, wiecie, tak odwlekałam to, bo wiecie, jak ktoś mi mówi, że jest ok, to dobra, to chyba jest ok. I powinnam też od razu pójść właśnie do neurologopedy, logopedy, to skonsultować, żeby po prostu być pewnym, że jest ok, tak? Za długo moim zdaniem z tym zwlekałam i można było też uniknąć dużej ilości stresu, bo też z tego, co mi powiedziała neurologopeda, że lepiej właśnie te zabiegi, podcięcie wędzidełka robić wcześniej, wtedy, wiecie, też łatwiej te masaże, jak dziecko nie jest takie, wiecie, ruchliwe i tak dalej, że po prostu jest to łatwiejsze przy młodszych dzieciach. Też byliśmy niedługo przed rozpoczęciem diety, to wiecie, to też tak był taki stres, że jeszcze musimy dietę rozszerzać, a tu, wiecie, wszystko się musiało zagoić, tak? I ostatniej rzeczy, której żałuję, to mogłam moim zdaniem sobie dać spokój już z tym laktatorem. Faktycznie w ogóle przestał jeść z piersi i gdzie tego mleka już naprawdę było bardzo mało, to żałuję, że po prostu nie przestałam dla swojej spokojnej głowy. Po prostu czułam też taki nacisk ze strony otoczenia, rodziny, że wypadałoby do tego 5-6 miesiąca pokarmić. Wiem, że wiadomo, dla dziecka jest dobrze, żeby był karmiony piersią, ale ważne jest też zdrowie i, wiecie, psychika, żeby mama była szczęśliwa, bo jak macie karmić tylko dlatego, że tak wypada, że społeczeństwo tego wymaga, macie być w tym po prostu szczęśliwe i to jest najważniejsze. Ważne jest zdrowie waszego dziecka, ale ważne jest też wasze zdrowie. Ja robię też ten filmik po to, żeby może po kilku latach, jak zdecyduję się na kolejne dziecko, może to będzie szybciej, nie wiem, może już nie będę pamiętać tak dobrze tego momentu, chciałabym mieć, wiecie, też tak w jednym miejscu też takie rady dla siebie, żeby po prostu nie być taką krytyczną dla siebie. Więc jeszcze jakbyście mieli jakieś pytania, może chcielibyście o coś zapytać, to w opisie zostawiam link do mojego Instagrama. Zawsze możecie coś tam, wiecie, zapytać, dopytać, napisać. Chętnie odpowiem. Albo w komentarzu możecie się podzielić swoimi historiami, jeśli chodzi o karmienie. No i na koniec chciałabym Wam dać takie, wiecie, optymistyczne zakończenie. Wiedzcie, że jak macie jakieś trudności w macierzyństwie, czy z karmieniem piersią, czy może przy rozszerzeniu diety, ten trudny etap nie będzie trwał cały czas. On w końcu minie i naprawdę możecie sobie go po prostu tylko przyspieszyć, jak na przykład skorzystacie z pomocy jakiegoś specjalisty. Możecie wtedy przyspieszyć, bo może po prostu nie dacie sobie same z tym rady, czy sami. I najważniejsze też, żebyście miały wsparcie bliskich, wsparcie waszego partnera, bo to naprawdę jest bardzo ważne. I dzięki, do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa, pa!